Jest jeszcze synku. Czas. No i dobra, kontynuujemy przygodę z wampirem. Spróbujemy dokonywać wyborów takich, jakie powinien dokonywać wampir. Czyli myślę, że to będą jednak pomimo pragnienia bycia moralnym i uczciwym i kierować się ścieżką lekarską, no jednak to pragnienie krwi będzie silniejsze. Wampir, każde twoje działanie ma konsekwencje. Gra używa funkcji autozapisu. Za każdym razem, kiedy na ekranie ma to my wiemy, już lecimy. Zabierz mnie do szpitala, czyli to był... O, tutaj na monitorku to o wiele lepiej ta gierka wygląda. A, bo my zabiliśmy tutaj tego klienta, tak, fajna w ogóle to jest opcja z tym, że można sobie tych ludzi hipnotyzować i na przykład kazać im iść gdzieś kurwa w ciemne miejsce. I go wtedy chyc. Dobra, gdzie mamy się teraz kierować? Zabierz mnie do szpitala, wejdź do szpitala Pembroke. Gdzie to kurczę będzie teraz? Dobra. Idź do szpitala Pembroke. Tylko kurwa, w którą stronę mam iść? Aha, tu jest ten, dobra, widzę znacznik na mapie. Jest to Y. Na tym kompasie takim jakby. Czyli idziemy w tę stronę. Dobra, tu mamy jakąś skrzyneczkę od razu. Glinowy. Ciekawe, co w tych kryjówkach pewnie będzie można coś tam sobie robić dodatkowego z tymi rzeczami. Zresztą tam... Gdzie to było? Tutaj było chyba, tak. Legendarne wampiry. O, proszę, będziemy spotykać na swojej drodze też legendarne wampiry, fajnie. Jednoręczna, używana pałka, używana maczeta. Okej. Broń i moduły. No i właśnie, to są tak jakby chyba jakieś komponenty do wytwarzania. Amunicja. Butelka alkoholu, zegarek, obrączka. Śmieci. Alkohol śmieciem bym nie nazwał. No tak, kurwa. Śledztw. Dobra, tu są nasi mieszkańcy, tak? Dzięki którym możemy gdzieś tam... Tego zabiliśmy. Z tego wystałem krew wczoraj. Stan zdrowia zdrowy. Aha, to jest nawet opisane stan zdrowia, jaki jest. Taki szpital Pembroke. Kurczę, no jest tutaj tego trochę. Zmienimy sobie tą broń. Druga ręka, główna ręka. No dobra, jest kosa, a drugą ręką... Aha, bo on ma tylko... Kosą chyba mogliśmy tylko jedną ręką walczyć, tak? Nie pamiętam. Nie mogę jej nawet teraz wyjąć.
locked, all right. Nie ma. Chata. Pianino. Chyba możemy tutaj zapukać? Czy nie możemy? Nie możemy. Okej. To jest ten szpital na pewno, tak? Okej. Zobaczmy, co tam jest w kuferku. It's locked, all right. Trzeba znaleźć klucz. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean? You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Okej. Twoje życie w Londynie, osobiste pytania, dobijmy targu. Czyli można do niego coś na pewno kupić. Hipnotyzuj. Trzeba mieć poziom 4, ja mam 3. Dobra. Twoje życie w Londynie. Czy my się Have znamy? we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Jak pan trafił do tej... Większość ludzi lęka się ludzkich zwłok. No, to takie bez sensu pytanie w sumie, no bo będąc lekarzem, to jak pan trafił do tej How pracy? did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Większość ludzi lęka się lęka. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to take, not death itself. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Dlaczego kostnica została zamknięta? Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Tak, my z tego grobu wyszliśmy właśnie. Masowego. To było jego życie w Londynie. Teraz zadamy mu osobiste pytania. Jesteś lombardzistą. Czy wierzysz w życie pozagrobowe? Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Kurwa, jest taki ciemny, że go nie widać tam w tym tle prawie. Zatem jest pan gotów umrzeć? Do you Może really jednak najpierw believe to. goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir.
Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. A zatem jest pan gotów umrzeć. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed, I am a foolish man. But I like to think otherwise. Okej. A pawnbroker? I expect to get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Handluję. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade. I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Czyli to były osobiste pytania. No teraz możemy dobić targu i pewnie coś Please kupić. show me what you have to sell. Of course. Zobaczmy, co It's on ma. just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Kodeina. Kodeina to silny środek przeciwbólowy i przeciwkaszlowy, czyli to jest do leczenia opium. Wraz z wybuchem epidemii oraz coraz dramatyczniejszym brakiem dostępności legalnych leków Londyńczycy na nowo odkryli uspokajający, uśmierzający ból właściwości opium. No. Enigmatyczna receptura, ta spisana na kartce receptura zdaje się być dość złożona, trzeba ją zbadać. Okej, czyli jej nie mogę kupić. Czy mogę? Co tu jest jeszcze? To jest moje, dobra. 70 sztuk złota. Mamy 94. Ciekawe, czy tą recepturę mogę kupić. Mogę, dobra. Ale czy ja chcę? No, ma 94 szylingi mamy, dobra, wydajmy to. Kupiliśmy tą recepturę. Kupmy kodeinę, bo jest po 5. 15. 15. Aha, czyli nie starczy mi na to cholera jasna. Opium czy kodeina? Silny środek przeciwbólowy i przeciwkaszlowy. Opium. Nie, to dobra, to może kogoś uratujemy w ten sposób. O, lepiej będzie. Dzięki, doktorku. Tu jest nadal zamknięte. Pewnie, o, ma klucz. Ja nie mogę go Dr. Reed. w żaden sposób Such a pleasure to see you again. pełtać. Hipnotyzuj, nie mogę, bez czwarty. Goodbye, Dobra. Mr. Chidana. Ja mam 3. poziom. Okej, tu jest zamknięte. Też jest zamknięte. Czyli to nadal nie jest ten szpital. Ten... Oho, jest nieznany, uwaga. To nie jest łowca, tylko jakiś typek. It's locked. Nie mogę tutaj wejść, a to ich życie zależy od ciebie, ale ja potrzebuję pielęgniarek. Jak ja się mogę tam dostać? I'm sorry that these sad and faded walls.
Przyszedłem stamtąd. Wszędzie zamknięte. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Zapomniałem, jak się walczy. Znaczy, może inaczej. Zmienimy jednak tą broń, bo na jedną, to było jednoręczne, dwuręczne. Aha, to było jednoręczne. A, dobrze. W sumie ja popierdzieliłem. Będzie ten toporek. Go możemy użyć tutaj. Główna ręka, druga ręka. Aha. Jeszcze. O, no właśnie. Niezawodny pistolet wojskowy wykorzystywany przez wojska. Ale dlaczego ja go nie mogę tutaj założyć? A bo to jest dwuręczna, dobra, okej. 400. Prędkość ataku, wytrzymałość. No to się wydaje w sumie najlepsze. No, niech będzie. Taką samą ma, tylko to jest dystansowe, to lepiej. Znowu już nie mam naboi za dużo. Mówimy tak. Ja mam nadzieję, że tutaj mam tak jakby pogadane już z tym doktorkiem, że nie muszę tego nowo gadać. Czegoś się było tutaj kradać można, ale nie wiem. Publicznie, jak chronić się przed grypą. Tego wcześniej. Czyli dobrze, że to wróciłem. Może się dokryć też jeszcze gdzieś. Dobra, to będzie słychać teraz tego typka, tak? Jest. Ha, czyli jest odporny na... Teraz poszło łatwiej. Kamera strasznie lata. A, dobra. Co on tutaj kurde grzebał? Co on tutaj pił? Nic tu nie ma.
Odpocznij, by ewoluować. Pokazuje mi się, odpocznij, żeby ewoluować. Muszę znaleźć kryjówkę. No, nie rozumiem, to tutaj po co tutaj miałem wejść? Nic nie ma. Drzwi tu są drugie. Nie, nic nie można tu zrobić. Dobra, dochodzimy stąd. Słychać kogoś? O, jest dwóch. To takie, te wampirki tutaj to są takie trochę zombie. Nie są takimi jak my. Zdjęcie uśmiechniętej, zakochanej pary opisane na odwrócie słowami Milton i Pipa. Ja zawsze razem. Dostępne jest nowe lokalne śledztwo. Aby otworzyć menu lokalnych śledztw, dobra, wybierz to. Śledztwa dotyczące mieszkańców. W tym miejscu wyświetlane są śledztwa dotyczące mieszkańców. Zostały podzielone według dzielnic. Aby śledzić nową misję mieszkańca, wybierz X, a następnie wejdź w mapę, aby szukać obszaru śledztwa. Fajnie, czyli możemy sobie poznać czyjąś tam historię, jak zginęli, czy coś takiego, tak? Okay, to sprawdzimy sobie to. Wybierz X. Wejdź do szpitala Pembroke, odnieś portfel jego właścicielowi. Pomoc w ogrodzie, dobra i zła. Aha, czyli... Dobra, czyli mogę odnieść portfel. Będziemy uczciwym wampirem i oddamy portfel. A przy okazji może oddamy komuś, kto będzie dobrej krwi jakiejś. Który da nam dużo mocy, będziemy mogli go pogryźć. Tylko skąd ja będę wiedział, że akurat tu komuś oddaję portfel, czy... Skąd będę wiedział, która misja jest którą, mi pokazuje. Aha, jest, to jest ta misja jest zaznaczona. Okay. Jako ta główna. A widzisz, no tak, to jest lokalne śledztwo, okej, dobra. W razie idziemy. Tu byliśmy. Idziemy oddać portfel. Cholera, będziemy musieli się wrócić. No to niedobrze. Proszę, przeszukuje, szczury zjada. Dobra, tu jest doktorek. Ale to co, doktorkowi mamy oddać? Nie, raczej wątpię. Też nie było żadnego wejścia przecież. Byłem tutaj. Nie było, ale oddalam mnie od tego miejsca dziwne.
Ej, tu jest Pembroke Hospital. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. W ogóle I w drugą needed some stronę time to poszliśmy do myself. tego szpitala. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Okej, czyli teraz to będziemy takim doktorem z prawdziwego zdarzenia też. Mam kilka... I would like to ask a few questions first. Jak się miewa pan Hampton? Gdzie jest mój pokój? Kim jest doktor Swansea? Zacznijmy od pana Hamptona. Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Kim jest doktor What Swansea? kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Dopiero co go poznałem, znam mnie lepiej niż ja It's jego. right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, Wkrótce go and better than me. poznać. The administrator has better things to do than mix with us. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this No i to nie shithole of jest a ten pan hospital. od... That's quite a blunt introduction, Mr. Portfela? Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Tak, to jest jego portfel. Okej. Oddajemy mu... Nie, najpierw go wypytamy. Jak wygląda sytuacja w Londynie? How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. Pytam się każdego o wszystko, bo fajnie jest, może otworzy się jakaś nowa droga, jakieś nowe śledztwo, jakieś coś? So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing in. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Listę pytania. Wyłudzasz pieniądze. Tell me why you're extorting money from some of the patients here.
If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realised I could make a fortune. Nie wiem, czy bym mu oddawał portfel. Nie możemy, żeby to potrzebuje How is the wskazówki. situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money Jest anyway. dostępna nowa To remind you wskazówka. to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Okej. Co cię łączy z siostrą Hawkins? What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. I'd like to see you goods. Wise No nie mamy, choice, Dr. Reed. nie mamy pieniędzy. reliable To gun is jego what ma broń, to everybody będzie, needs. będzie drogie. Okej, ale dobra, od niego można kupić... Mamy 54 silniki. Zarobiliśmy. Strzelba Miltona. 296 obrażeń. 315 naboje są po jednym szylingu do standardowej broni, czyli w sumie ja mógłbym kupić loftkę też. Co to jest loftka? Naboje do lupary, ok. Fragment zwyczajnego uchwytu. Fragment zwyczajnego spustu. My to mamy, bo ja to podnosiłem skądś na pewno i na pewno to można zrobić w kryjówce. Pył glinowy, odłamek stopu aluminium. Możemy coś zespawać wtedy. Kupy 2. Smar. Smar mamy, śrubki mamy. Pył glinowy. Może zostać wykorzystana w procesie spawania. Dobra. Bawimy się w spawacza. Kupimy też parę naboi. Okej, więcej nie mamy. Jak zwykle wydaje na głupoty. Jest jakiś chory, tu też chory jest, tu też jest chory. Dobra, idziemy znaleźć ten gabinet na pierwszym piętrze, trzeba tam będzie odpocząć, wtedy się zwiększy to PD. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Mamy jakąś... Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, Uuu, Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. z wampirzycą. and why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how Ale z you wampirzycą feel. to musi czuć pragnienie What is krwi. it like to be a vampire? I
can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Zaintrygowała mnie. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I need. Okej, ale jak ja mam... Aha, czyli my hipnotyzacji mamy dopiero pierwszy. No niedobrze. Czyli już nic i tak naprawdę tutaj nie mogę zadać żadnych pytań. I'll leave you, Ale Mr. jeszcze wrócimy. to your nocturnal activities. Jeszcze na pewno to nie wrócimy. Poza tym bije w niej serce, więc... So many deaths. And what of my own life? Dobra, to jest strasznie dużo ludzi, teraz każdego mam pytać? W sumie Good dobrze evening, Mr. mówimy, nie? How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. No dobra, z nim to warto pogadać na pewno. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. A o co chodzi, żeby poznać więcej szczegółów na temat niego pewnie, tak? Jego można zobacz przy 6 dopiero. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. A czyli jednak ta Hawcroft też jest uzależniona od krwi. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul Chodzi po searching kuchni for chyba. light. Vampyr. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers trade union.
Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Dulce Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. W Polsce nie mieszkałeś, kurwa. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Dziwne. Czyli musi być, co, musiałby być księdzem, żeby nie mówił go, żeby go użyć, czy... Inaczej nie ma jakiejś siły ten krzyż, tak? Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. I cannot enter. Dobra, mamy typa tu, mamy typiarę tu. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. I znowu wszystkiemu winny ja. They still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Aha, Told czyli on by you. chciał od nas opium It's pewnie. like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about.
Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. The head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Dziwna jest ta cała Howgrunt. Nie wiem, czy ona jest naprawdę wampirem, czy nie. A jego mogę zahipnotyzować. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my Ciekawe, czy go mogę scars. zahipnotyzować tylko po to, żeby się nim posilić, czy co? If I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. PD. Mam jeszcze jakąś wskazówkę. How close are you to Miss Horcroft? O, Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. A całkiem możliwe, że odblokowało nam się wtedy u niej, tak? I może do nie podejść? I'm Czy nie? busted on the outside, but she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Czy ja mogę mu tu jakoś pomóc? Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. Goodbye for now, Mr. Elwood. Nie, zahipnotyzujemy go tak to. Mogę go Good evening, zahipnotyzować, czy nie? Evening, Dr. Reed. I have wasted too much energy for so little result. Jest i ona. The giant morgue disguised as a hospital. I wish I could be sick again. That's Pembroke nowadays. Good evening, Miss Horcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Do you plan to make him a vampire too? Of course
course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. I wonder what your last thought will be, sir. See her again. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Goodbye for now, Mr. Elwood. Dobra, uciekła nam gdzieś pielęgniarka, trzeba tą pielęgniarkę teraz znaleźć. Street corner. The daily routine. Dobra, idziemy w końcu na to pierwsze piętro. Później sobie tu zejdziemy, ci pacjenci nam nie uciekną. Zązy. Używana piła chirurgiczna. Dokumentacja medyczna Elwooda, proszę bardzo. Pacjent mężczyzna w trakcie rekomendowanej sesji ulega głębokim poparzeniu i oszpeceniu. Aha, czyli no historia jego choroby, no to wiemy, że on już tam na wojnie dostał obrażeń, badanie zwierzęce się okazało obecności samozapalonej infekcji. Pacjent nieprzerwanie obwinia się o odniesienie, czy mamy do czynienia z poczuciem winy celowego, czy fantomowy ból jest formą kary za to nie zmarł razem ze swoimi towarzyszami. Pewnie się dowiemy. Ale jest nowa wskazówka. Czyli tak naprawdę jego nic nie boli, on tylko udaje, że boli. Dlaczego jakoś krwi nie znalazłem? Przecież to jest ten Elwood. Dobra, zejdziemy do niego, ale szukamy Dr. Reed. Tak, to jest mój gabinet. Widzimy, czy nie ma jeszcze niczego do zabrania. Nie ma, wchodzimy do gabinetu. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadow. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. To ciekawe. Gdzieś jest jakiś stół do wytwarzania. Jest. Zobaczmy, możemy coś wytworzyć nowego. Rzemiosło. Środek na zmęczenie. Nie możemy. Mamy szklaną fiolkę, czy może chininę, widnia żelaza i roztwór podhydrolony sodu. Środek na anemię też nie. No nic nie możemy tak naprawdę. Zobaczmy tą recepturę. Odblokowaliśmy coś. Świeża próbka Julia Bishopa w niewielkiej fiolce. Zbadaj, aby zobaczyć plany. Okej, ale co się stało? Coś mi się zablokowało. O dobra, jest, już działa. Świeża próbka krwi Julia Bishopa w niewielkiej fiolce. Zbadaj, by zobaczyć plany. Łagodne serum regeneracyjne. Natychmiast przywraca 300 punktów zdrowia, a po upływie 15 sekund dodatkowych 150 punktów. Okay. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching.
Czyli to The nie sun Bishop go is about to zaatakował. rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Tu jest kibel, nie? A nie, tu jest wyjście. Dobra. Poszliśmy, dobra. Czyli idziemy spać. Oj, fajnie. Pogadaliśmy ogólnie. Pazury. Głościenia. Mamy dostępne chyba? Muszę odblokować. Nie rozumiem, to co ja tu mogę niby odblokować? Aha, dobra. Już rozumiem. Pazury i włócznia krwi. Ciskasz włócznię stworzoną z krwi, która może przeszyć stojących przed tobą przeciwników. Bliski, średni, daleki. Bliski. Weźmy te szpony. Mogę odblokować wszystko. No i okej. Będziemy sobie usprawniać to. Ma oczka fajne. 300. Mamy 40 PD, to już nam nie starczy na nic. No i tak. Ważne wydarzenie w dzielnicy. Każdej nocy konsekwencje twych czynów mogą pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na status zdrowia dzielnicy. Status może spadać również w związku z rozprzestrzeniającymi się wśród mieszkańców chorobami. Okej. Ważne wydarzenie w dzielnicy. Im więcej ludzi pozbawiasz życia, tym niższy będzie status zdrowia dzielnicy. Jeśli status zdrowia dzielnicy spadnie poniżej krytycznego poziomu, zapanuje w niej chaos. Ty decydujesz o losie dzielnicy. To jest fajne. To jest fajne, że jeżeli stworzymy, powiedzmy, zrobimy tak, że będzie krytyczny, to zapanuje po prostu chaos, a nie to, że nie wiem, zaczną nas wszyscy ścigać, że będzie, nie wiem, sfejlujemy tą misję. Fajnie. No, kurczę, chyba chciałbym do tego chaosu dążyć, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Cała dzielnica będzie z wampirów, czy jak? Dobrze, ale to sobie zobaczymy jutro, w następnym odcinku. Tylko zejdziemy jeszcze na dół chyba. I'm to stay here until my research is complete. I'd better learn to hide my true nature from the mortals. What about my thirst for blood? Właśnie, co z pragnieniem krwi? Co z pragnieniem krwi? Myśmy głodni. Tu są marce. The flower's dying. It needs water. A skąd wziąć wodę? Za chwilę, teraz nie mogę. I'm not one to make wait, Doctor. I've patients to attend. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Sorry. There's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself.
I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Zostali kostnicy. Dobrze, to już sobie zrobimy jutro. Dzisiejszy odcinek ogólnie był przede wszystkim skupiał się na rozmowie z pacjentami. Poznaliśmy, że można jak można wpływać też, znaczy jak zdobywać wskazówki, bo jeszcze wczoraj tego nie rozumiałem, o co chodzi z tymi wskazówkami, a tu jednak ta gra koncentruje się bardzo na przepytywaniu, na rozmowie. Bynajmniej dużo trzeba rozmawiać i nie wolno skipować, tak żeby wszystko zrozumieć. No na pewno takie gry trzeba lubić, trzeba mieć dużo cierpliwości do tego. Ja ogólnie jestem bardzo dużym fanem takich gier. Lubię mieć wpływ na rozwój sytuacji w grze, więc to też jest dla mnie wielki plus. No i dobrze, i wracamy jutro o 9:00 tutaj tak samo.